Rodzaje badań rentgenograficznych. Tradycyjną metodą jest metoda analogowa oparta o klisze, czy też błony rentgenowskie. Jest to rodzaj klisz fotograficznych. Drugą metodą jest metoda CR, czyli metoda pośrednia, oparta o płyty luminoforowe, płyty obrazowe. Jest to metoda cyfrowa. Oraz trzecia metoda, metoda DR, oparta o sztywny panel rentgenowski. Źródło promieniowania dla wszystkich tych trzech metod jest takie same. Może być to generator promieniowania rentgenowskiego, czyli popularnie mówiąc lampa rentgenowska, bądź też izotop. Czym różnią się te trzy metody? Różnią się one elementami, które reagują na promieniowanie. Kliszę rentgenowską oczywiście przykładamy do elementu badanego. Jest ona elastyczna. Tak? Płyta obrazowa również jest elastyczna, więc możemy dostosować do badanego elementu. Sztywny panel jest niestety sztywny, więc jego podstawowym minusem jest to, że nie dostosujemy go do badanego elementu. Błona rentgenowska jest elementem światłoczułym, dlatego jesteśmy w ciemni. Jest to forma badania tradycyjnego, analogowego. Klisza, czy też błona rentgenowska jest rodzajem kliszy fotograficznej. Tradycyjną kliszę oceniamy na negatoskopie. Musimy wiedzieć, jakie jest zaczernienie, pojaśnienie na przestrzeni badanej kliszy i który pręcik z wzorca tradycyjnego jest widoczny. To wszystko jest opisane w normie. Radiografia cyfrowa CR oparta o płyty obrazowe i skaner. Taką płytę po ekspozycji skanujemy. Obraz mamy na ekranie monitora. Również na ekranie monitora, ale już bezpośrednio, bez użycia skanera, obraz z sztywnego panelu rentgenowskiego również mamy na ekranie monitora. W przeciwieństwie do metody analogowej, tradycyjnej, tutaj mamy możliwość rozjaśnienia, pociemnienia i zmiany kontrastu naszego obrazu uzyskanego. Dzięki temu możemy dostosować badany obraz i go ocenić.